Jaka to melodia? Pa, 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 pam, pa, 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 pam. Oczywiście, żadna zagadka. To motyw losu z Piątej Symfonii Ludwiga van Beethovena. Jest tak charakterystyczny i rozpoznawalny, że jeśli tylko jakiś kompozytor umieszczał w swoim utworze choćby odrobinę podobny motyw 4 rytmicznych dźwięków, to krytycy od razu doszukiwali się nawiązań do Beethovena. Nie inaczej było w przypadku Trzeciej Symfonii Witolda Lutosławskiego. To jest taki sygnał wyraźny, 4 powtórzone dźwięki, które z jednej strony nieuchronnie kojarzy się z Piątą Symfonią Beethovena, ale również z takim zabiegiem, który Lutosławski często stosował w swojej muzyce, takich sygnałów, które oddzielają poszczególne fazy kompozycji. Witold Lutosławski bardzo nie lubił, żeby jego muzyce przypisywać jakiekolwiek inspiracje pozamuzyczne, czy też znaczenia pozamuzyczne. I bardzo się od tego odżegnywał, twierdził, że muzyka ma się tłumaczyć sama. Witold Lutosławski to mistrz budowania symfonicznej narracji. Nazywał ją akcją muzyczną, by podkreślić jej niezależność od tego, co pozamuzyczne. Akcja muzyczna, czysto muzyczna, abstrakcyjna, nie przestaje być akcją, tak jak w kinie akcji. Tylko zamiast strzelanin i pościgów mamy tutaj tarcia i napięcia między dźwiękami. Akcja Trzeciej Symfonii jest bardzo dramatyczna. Trudno się dziwić, że kojarzyła się publiczności z wydarzeniami stanu wojennego. Nie zmieniał tego nawet piękny fragment liryczny, długi, spokojny epilog. Ten spokój nie trwa bowiem długo. Napięcie znowu wzrasta, a finał jest bardzo mocny. Po premierze Trzeciej Symfonii w Chicago, bo utwór został napisany dla orkiestry chicagowskiej, jeden z recenzentów amerykańskich właściwie niemal od razu napisał, że jest to utwór, który mógł w tym czasie napisać tylko polski kompozytor. Czyli dla publiczności ładunek emocjonalny Trzeciej Symfonii Lutosławskiego wydawał się ewidentny. Sam kompozytor przyznał w którymś momencie, że może się tak zdarzyć, że okoliczności i że to wszystko, co Polacy wówczas przeżywali, w jakiś sposób mogło mieć i na niego wpływ. Tak puka los do życia bram. Te słowa Beethovena o początku Piątej Symfonii Lutosławski znał na pewno. I być może to muzyczne doświadczenie przypomniało o sobie w czasie stanu wojennego, kiedy to, parafrazując, los zaczął łomotać w bramy wyjątkowo gwałtownie. Cóż, muzyka poważna nie zawsze jest poważna, ale w tym przypadku jest. Ten utwór jest jak lektura obowiązkowa. Nawet jeśli pierwszy kontakt z nim nie jest łatwy, to jeśli ktoś chce znać kanon polskiej muzyki, to Trzeciej Symfonii Lutosławskiego musi posłuchać. Nic na to nie poradzę.